Idzie żołnierz worem lasem, przybierają z młodu czasem. Znów jadalnik polakuje, jak dziurami przelatuje. Chociaż żołnierz obszarpany, przecież stoi między pany. Słuchajcie, bracia, słuchajcie! Na linii frontowej znalazłem ulotkę. Manifest generała Dąbrowskiego. Posłuchajcie. Do współobywateli. Wierny ojczyźnie mojej, do ostatniego momentu walczyłem za jej wolność pod nieśmiertelnym Kościuszką. Polacy, nadzieja powstaje. Francja zwycięża. Ona się bije za sprawę narodu. Idźmy pod jej chorągwie. Te są oznakiem honoru i zwycięstwa. Już legiony polskie formują się we Włoszech, na tej ziemi niegdyś świątyni wolności. Już oficerowie i żołnierze, towarzysze trudów naszych i męstwa są ze mną. Już bataliony formują. Przybywajcie, koledzy, rzucajcie broń, którą was nosić przymuszono. Bijmy się za sprawę wspólną wszystkich narodów, za wolność pod walecznym Bonapartem, zwycięzcą Włoch. Generał lejtnant polski Jan Dąbrowski. Chłopaki, to jest dla nas jedyna szansa ratunku. Nie będziemy niewolnikami naszych wrogów. Straciliśmy wolność, dom, ojczyznę i naszych bliskich. Mamy za sobą obozy, więzienia, katory. Nosimy nie tylko obcy mundur na sobie i bijemy się za sprawę naszych ciemiężycieli, ale każą nam strzelać do braci. Dość tej nędzy, nie ma innej drogi, trzeba wiać. Bracia, będziemy się bić za ojczyznę! Ura! Cicho! Cicho, bo jeszcze kto usłyszy. Słuchajcie, teraz jest najlepszy moment. Stoimy najwyżej linii frontu. Francuzi wiedzą, że u Austriaków służą Polacy. Nie będą strzelać, tylko trzeba ostrożnie ominąć austriackie walki. Biegnijcie za mną! A jakby jaki wachman chciał nas zatrzymać? To mu łeb rozwalę! Za mną, kto żyw! Chłopaki, wiejemy! Stara! Ale? Przedwczoraj mieliście tutaj z dywizją stanąć. Nie czas na pogwarki. Austriacy na was czekają. Żołnierz był przemęczony, cały tydzień bez przerwy marszem forsownym na północ zdążaliśmy. Ciążyły wam tabory porcelaną naładowane. Gdyby austriacka artyleria znowu owe skorupy startaczowała, na pewno bylibyście w porę zdążyli. Chyba w zmowie jesteście za austriackim Wurserem, który nie wiadomo po co cierpliwie czeka na wasze łaskawe przybycie. Mapę na stół. Plan operacyjny. Jest bardzo prosty. Uważajcie. Tu jest Mantua. Tu stoi dywizja Seruriera. Tutaj korpus austriacki Wursera. Tu jest Lago di Mezzo. A tu most San Giorgio. Wurser jest głupcem. Powinien siedzieć w Mantui pod osłoną fortów i nosa poza okopy nie wystawiać. Wurser wyszedł jednak z Mantui i zajął pozycję między jeziorem a drogą prowadzącą do Werony. A scena? Ale Wy zajęliście pozycję pod Cytadelą. Gdy most San Giorgio będzie zdobyty, cała dywizja Augereau uderzy na główne siły Wursera. I wówczas zepchnie je w wasze ręce. Rozpoczniecie swoją robotę. Utopicie Austriaków w jeziorze i bagnach. Niech się trochę wody napiją. Dziś jest gorący dzień. Będą mieli pragnienie, jasne? jasne, generał. Wykonać! Rozkaz, generał. Idą! Austriacka bateria!
Patrzcie, Bertie, jak celnie bije austriacka artyleria. Ja bym moich procarzy do nich na naukę posłał. Idą, widzicie, Bertie? Widzę. Za powoli idą. Za powoli. U diabła jak żółwie złapią ze wzgórza. Zanim w dolinę zdążą zbiec, kanonierze wybiją ich do nogi. Pułkownik Wiktor źle ich prowadzi. Na gwiazdzie Austriacy wybuchą. Na krwawą gwiazdę. Wściekły ogień. To przejdzie przez taką ścianę ognia. Nie ma takiego ognia, przez który by nie można przejść bez nie. Nawet przez ogień piekielny. Patrzcie. Grenadierzy. Francuscy grenadierzy. Wyciężcy spod Lodzi i Castiglione. Uciekają jak banda maroderów. Rzucimy drugą kompanię do natarcia, generale. Ja ten most przez całe ziemi zdobywać będę? Kto mi ten austriacki śmietnik na ochotnika natychmiast weźmie? Kto? Kto? Nikt? Generale, Kapitanie Sułkowski, weźcie 4. kompanię grenadierów. W 10 minut most San Giorgio musi być zdobyty. proszę generale. Adiutant, Rozkaz generale. powiadomić Ożero, by w dalszym ciągu ostrożnie ze skrzydła atakował siły Brunstera. Powiedzcie mu, że pierwszy atak się załamał. Idzie drugie natarcie. Rozkaz generale. Grenadierzy z kompanii Wiktora nie są godni być żołnierzami francuskimi. Oświadczycie im to w moim imieniu, Bertie. Generale! W rozkazie dziennym. Dzielny żołnierz z tego Sługowskiego. Pod Castiglione pokazał, co umie. Zobaczymy, co nam teraz pan kapitan a la suite pokaże. Ha! W sztabie bardzo go cenią. Ponoć 6 językami włada. Choć Polak pięknie po francusku pisze. Sam czytałem. Samy tam będziesz banialuki o 6 językach opowiadał. 6 językami gada, a do człowieka gęby nie otworzy. Ba! Może go jakaś wodka gryzie. Ojczyznę strać, proszę. Jest człowiekiem niepośredniej miary. Posiada wiele wiadomości z inżynierii, matematyki i filozofii. Czytałem jego pamiętnik opisujący polską kampanię. Co za wstyd, co za wstyd. Gdzież on też się tego wszystkiego zdołał nauczyć? Zły jestem, że na ochotnika się zgłosił. Żal mi go. Kto przejdzie przez taki ogień? 3, generalnie. Słukowski położy całą kompanię. Zginie. Za drzewa chować się nie będzie. Lecę. Ten choć ich dobrze prowadzi. Szybko odbiega. Patrzcie, co się z tymi grenadierami dzieje. Znów się ta drzewa. Przeklęte drzewa. Przeklęte drzewa. Cóż to? Cóż to będzie? Widzisz? Czy Sułkowski oszalał? Pozostają z tyłu grenadierów i sam pędzi na austriacką baterię. Czyżby nie widział, że grenadierze za drzewami się ukryli? Samobójca! Szaleniec, odwrócił się. Coś do grenadierów krzyczy. Patrzcie, idzie naprzód. Sam! Poderwali się! Pędzą za nim! Pędzą! Pędzą! Ale ty, co on robi? Rozdziela kompanię. Jednych podpalał na austriacką baterię. Patrzcie, inni otaczają wzgórze. Już są na zboczu. Już! Biorą armaty! Dzień baterię! Ha, nienagrożoną. Co się tam dzieje? Nic nie widać. Kurzawa, wszystko przesłania. Dym opada. Głębokisko ciał. Bagnietami płyną artylerzystów. Biją wroga. Obracają armaty. Patrzcie, wali się w Fort San Giorgio. Biją z austriackich armat! Austriackie pozycje!
Patrzcie, patrzcie! Wali się mur forteczny! Orzeło rusza do natarcia! Idzie pułk za pułkiem, grenadierzy, filiżerzy, cała dywizja! Adiutant, Rozkaz generalny. zludować Sulkowskiego. Dać mu konia. Niech natychmiast zamelduje się u mnie. Rozkaz generalny. Młody! Ale dziś jest bardzo gorący dzień. Co za skwar. Moja żona od miesiąca w Mediolanie na mnie czeka. Pióro, inkaust, papier. To jest. Kurier! Rozkaz generalny. Jedźcie natychmiast do mojej żony do Mediolanu. Ten list jej oddajcie. Powiedzcie jej, Generale, Wurmser cofa się. Jego prawe skrzydło zdruzgotane. Lewy załamuje się. Masenna spycha go do jeziora. powiedzcie mojej żonie, że armię Wurmsera pod St. George rozbiłem. Niech nie wyjeżdża. Niech na mnie czeka. Niech czeka. Rozkaz generalny. Generale, Fort San Giorgio zdobyty. Droga na Wiedeń stoi otworem. Dziękuję wam, kapitanie Sułkowski. Otrzymacie szarfę mojego pierwszego adiutanta. Jak nie, niechaj nie namówię Marcela i Orzeowi. Aż do zapadnięcia nocy ścigają resztki armii Wurmsera. Przygotować wszystko do wymarszu. Po zachodzie słońca ruszamy naprzód. Kierunek? Zawsze ten sam. Wiedeń! Żyje generał Bonaparte! Nie żyje! Nie żyje! Jesteście dzielnym żołnierzem, kapitanie Sulkowski. Merci, Kapitanie Sułkowski, od dziś dnia jesteście moim pierwszym adiutantem. Honor dla mnie, generał. Czy prawdą jest, co mi opowiadano, żeście po przegranej wojnie z Rosjanami żądali ścięcia króla polskiego? Tak, generał. Dlaczego? Król Polski, który wojska carycy Katarzyny do Warszawy wzywa, w obawie przed ludem stolicy, niegodzien jest królem Rzeczypospolitej się mienić, jeno na śmierć zasługuje. Polacy jakąś konstytucję tuż przed rozbiorami otrzymali, tak? Tak. Zrównała stany? Nie. Praw chłopom nie gwarantowała. Rozprawę o tej konstytucji napisałem. Po polsku? Tak. Szkoda. Niewiele wiem o Polsce. Memoriał mi napiszcie o sprawie polskiej. Chcę znać dokładnie przebieg waszej ostatniej kampanii. Mamy w moich pamiętnikach po francusku spisano. Wręczę je wam do czytania, generał. Dobrze. Mam wielkie kłopoty z francuskim dyrektoriatem. Niedawno zapowiedziałem tym osłom, że po zgonieniu austriackiej armii Wurmsera ruszę przez Tyrol do Wiednia. Francuscy dyrektorzy jednak twierdzą, że wybiegam poza otrzymane instrukcje. Żądają zawarcia pokoju.
w nocy pokoju. Sądem porozliczał Austriaków. Pod Tarwizją pociągnął i tam stał i czekał, aż austriacki cesarz raczy nam pokój zaofiarować. Chyba nie podzielacie zdania dyrektoriatu. Nie, Tak sądziłem. Ja pójdę naprzód, do Wiednia. I dalej, na północ. Znacie generała Dąbrowskiego? wiele o nim słyszałem. W Paryżu jest. Rozmowę z dyrektoriatem prowadzi. Chcą go tu przysłać. Legie polskie tworzył pod moją komendę. Szpieg to dyrektoriatu, czy uczciwy człowiek? Człowiek to uczciwy i prawy. Chociaż mówią o nim, że był stronnikiem Stanisława Augusta. Rzekomo domaga się, by Polska, która powstanie, kontynuacją dawnej szlacheckiej Rzeczypospolitej była. Nieświadom jest tego, jaka Polska ma być. Królewska czy republikańska? Szlachecka czy... Wolna! Od kogo, generał? Od zaborców! To mało. Znacie Wenecję? W Wenecji byłem, gdy przed 3 laty jako charge d'affaires francuskiej republiki do krajów Orientu wyjażdżałem. Karol nas co, znacie? Znam. Awanturnik to jest zdrajca. Carycy załóżmy. Łaski króla polskiego się wkradł i ojczyzną moją na dworach zaborców handlował. W Wenecji jest. Z seniorią paktuje. Senioria wenecka jest wrogiem francuskiej rewolucji. Pojedziecie do Wenecji w tajnej misji. Z angielskim paszportem. Stosunki nawiążecie z Carlo Gadoro, przywódcą weneckich plebejów. I ruch przeciw seniorii zorganizujecie. Lud chwyci za broń, wypędzi z Wenecji swoich katów i obejmie władzę na lagunach i terra firma. Teraz co? Jest zdrajcą polskiego narodu. Dam nam z sobą ważne listy. W pełni zrozumiecie wówczas obłudę francuskich optymatów. Bierzcie odwet, kapitanie Sułkowski. Wenetowie będą wam za to wdzięczni. Generale, wolność Wenetu to honor Republiki Francuskiej. Pójdziemy przez Weronę, Piawę, Tagliamento i Tarvisio do Wiednia. I dalej na północ. Generale, kapitanie, grupa austriackich grenadierów z korpusu Wurmsera oddała się w ręce francuskich posterunków. Uciekinierzy twierdzą, że są Polakami. Generał Berthier prosi, aby kapitan Sułkowski zechciał zbiegów przesłuchać. Polacy? Ujmo, kapitan. W korpusie Wurmsera? Jest. Zgoda, niech wejdą. Generale, Może, wejdźcie. Polacy? W imię ojca i syna, panie kapitanie! Na Boga, pan kapitan! Kto? Pan kapitan nas nie poznaje? Wilga? To Polak? Wiary oczom nie dają. Wilga, panie kapitanie! Z Rydzyny, z regimentu działyńskich, spod Zelwy, spod Węgrowa. Ten sam! to Polak, tylko troszeczkę zaśpecony austriackimi pludrami. Polskie portki lepiej pasowały. Jak się cieszę. Jak się cieszę, na Boga. Jak byście się tutaj wzięli? Skąd? Dlaczego w tych austriackich mundurach? Walczyło się w powstaniu, panie kapitanie. A gdy carscy naczelnika Kościuszkę do niewoli wzięli, tak my bez granicy do Galicji uciekli. Do Rydzyny wracać nie mogli, bośmy chłopi pańszczyźniani. Pańszczyzna nie ojczyzna. W Galicji nas cesarscy chwycili, w rekruty wzięli i do Italii wysłali. Ale my pamiętali, co nam pan kapitan w Rydzynie gadali o chłopskiej wolności. Na pokaz głowy nie mamy. Tak my ino czekali, by do Francuzów wygrać. I dopiero dziś dnia się udało. W szczęśliwą godzinę. Wysunęli nas z kompanią na szpicę i pognali pod same posterunki francuskie. To Polak patrzy na mnie, ja na to Polaka, inni chłopi na nas zerkają i wszyscy by się migiem zrozumieli. Ja do nich, chłopaki, trzeba wiać. I dali im drapaka w Sitowie, całą gromadą, 20 chłopa spod Krakowa i Tarnowa,
co to ich cesarskie siłą rekruty wzięli, razem z nami uciekło. Jakbyśmy się dowiedzieli, że jakiś Polak u Bonapartego w sztabie służy, tak my prosiliby, żeby nas do niego zaprowadzili. I tak nie wiedząc, w same ręce pana kapitana zaszli. My przyszli prosić, co by pan kapitan u Bonaparty się wstawił, aby nas do Legii przyjął. Bo my chcemy za Polskę się bić. Już ci, za Polskę! Bonapart z rewolucją trzyma i z krzywdzicielami walczy. To my mu pomóc chcemy. Będziem świniarzy walić, tak długo psu bratów bić będziem, jak długo sił w kościach starczy. Generale, wielka niespodzianka mnie dziś spotkała. Owi chłopi polscy z mojej wsi rodzinnej pochodzą. Zbiegli wraz z towarzyszami z austriackich szeregów i proszą was o przyjęcie do lombardzkiej legii, bo chcą po stronie rewolucji przeciw wspólnym wrogom walczyć. Przychylcie się do ich prośby, generale. Z tymi chłopami wiążą mnie wspomnienia serdeczne. Ja im w Polsce o wolności i rewolucji francuskiej. Pod Zelbą we 200 chłopach mostu broniliśmy przez 6 godzin przeciw całej dywizji rosyjskiej. Któż by wtedy pomyślał, że po kilku latach, w tak zmienionych okolicznościach, na włoskiej ziemi znowu ich zobaczę. Co to jest Zelwa? Polskie San Giorgio, generale. Zgadzam się, jechali do Legii Lombardzkiej w cielu. Dziękuję wam, generale. Bonapart! Bonapart! Zgodził się. Do lombardzkiej legii wstąpicie. Teraz tą pludracką zarazę bić będziemy co wlezie. Ino paździerze lecieć będą. Co to? To nasi chłopaki, co we francuskim obozie śpiewają, panie kapitanie. To taka śpiewka o żołnierzu, co szedł polem, lasem, lud mu kiszki skręcał, jak dziurami od płaszcza przelatywał. To on o głodzie i chłodzie ino szedł do Polski. Szedł. Dzień mino szedł, bez głów, bez poniewierkę, bez śmierci. Na wojenkę zatrąbili. Nie ma drzewa, nie ma słowy, rozdziobią nas kruki wrony. Descendez. Tout le monde, s'il vous plaît. Comme ça, de passeport. Cherchez, il n'y a rien. Où allez-vous, messieurs? À Torino. Merci. Et vous, madame? A Torino. Merci. Et vous, madame? Vado a Milano. Merci. Et vous, mademoiselle? Con la mia zia. Merci. Et vous, madame? Merci. Où allez-vous, messieurs? A Reggio Emilia. Votre passeport, s'il vous plaît. Voici, monsieur lieutenant. Józef Wicki na nich Mazowiej on Polonii.
a że dekorą se to. Poseł Józeficki. Tak, to ja. Panowie Polacy, Patron, baczność! Prezentuj broń! Na prawo patrz! Poseł Bibicki, pełnomocnik rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, niech żyje! niech żyje! Niech żyje! Spocznij! Jak się macie, żołnierze? Świetnie, jak Bóg da! Żyjemy, Watylu pełnomocniku. O, żyjemy! Tak, żyjemy, a to chyba najważniejsze. Żyjemy, właśnie. To dobrze, nie? Świetnie, Watylu pełnomocniku. Jak Bóg i Bartek pozwolą, pomaszeruję! Jaki Bartek? No, ten ich najwyższy. To jest nasz, jakby nie było, bo na Bartek. Pomaszeruję, jak Dąbrowski każe na północ. Znaczy przez Austrię do Polski. Prosto z ziemi włoskiej. Jak tylko na stary powie, siara marsz! No dobrze, dobrze. To jakaś wybitna osobistość, podróżująca inkognito. W powozie milczał jak zaklęty. Jak to nie można nigdy nikogo lekceważyć. Nigdy nie wiesz, z kim podróżujesz. On się może odebrać za te moje impertynencje i każe mnie jeszcze zaaresztować. A tu stan wojenny i wszystko jest możliwe. Ale kto to w ogóle jest, ciociu? Co to za język? Kim są ci żołnierze? Właśnie, co to za mundury? Gdzie my jesteśmy? Kontrolujemy każdy powóz, brykę, furmankę. Wybaczcie, obywatelu pośle, że was od razu nie rozpoznałem. Ale któż by pomyślał, że pełnomocnik naczelnika Kościuszki i towarzysz generała Dąbrowskiego tutaj? Jesteście w służbie granicznej. Nie, kompania wartownicza 6 batalionu. Musimy sprawdzać wszystko, co się rusza na drogach. Są zamieszki deliktu. No i więc sprowadzą nas tutaj, abyśmy zrobili porządek. To i robimy. Ale bez krzywdy dla mieszkańców. Skądże, obywatelu pełnomocniku? Mamy specjalne ordynanse od generała Dąbrowskiego, ażeby żyć przyjaźnie z ludnością i bez gwałtów ani nawaści. A to dobrze. To właśnie tak trzeba. No i lubią nas tu, bardziej niż Francuzów. Ale służba nie drużba. Czasem ostro trzeba. Pełno dywersantów się tu kręci. I agentów austriackich nie trudno. Sprawdzać trzeba. Ale mamy nadzieję, że wkrótce ruszymy. Tu robota nie dla nas, my chcemy do boju! Za Polskę, maszerować Dąbrowski. Oczywiście rozumiem was. I wierzę, że wkrótce pomaszerujecie. Przez Wisłę i Bartę. Tak. Tak. Przez Wisłę i Wartę. I będziemy Polakami. Będziemy Polakami! Mesdames, messieurs, vous pouvez aller, montez s'il vous plaît. Merci! Je suis polonais. Sono Polak. Polaki! Piacere di conoscere! Grazie. Grazie, molto piacere signore. Tante grazie. Grazie signore. Arrivederci. A bientôt. A bientôt. Wieczorem wyjeżdżamy do Mediolanu. Test. Oddział Gwidu będzie mi towarzyszył. Te rzeźby z sobą do karety biorę. Ale Czy Sołkowski z przeglądu placówek wrócił? jeszcze nie wrócił generale. To wszystko. Ale... I zaledwie październik i już tak zimno. Nie przypuszczałam, że w Bolonii o tej porze roku śniegi padają. To są owe rzymskie popiersia? Tak. Bardzo gustowne. Papież był rad, że mógł darami wykupić się od francuskiej okupacji. Czy wykupił się? Tak. Na długo? Nie wiem. Kto to? Cezar. A ten? August. A ten tutaj? Brutus. Brutus?
Brutus. Och, jestem bardzo zmęczona podróżą. Po co mnie do Bolonii sprowadziłeś, skoro już dziś do Mediolanów wyjeżdżamy? Nawet miasta nie zdążyłam obejrzeć. Wolałabym czekać na ciebie w Montebello, niż tutaj w tym źle opalonym i pustym pałacu. Masz niekiedy dziwne pomysły. Tęskniłem za tobą. Cały rok cię nie widziałem. Równo przed rokiem specjalnie do Mediolanu pojechałem, by się z tobą zobaczyć. A ty nie czekając na mnie do Paryża wyjechałaś. Wiem, twoi delatorzy donieśli ci, że dla miłosnych afektów wyjechałam z generałem Robiną. I tyś w to uwierzył? Trudno było nie uwierzyć. Tłumaczyłam ci przecież, że nasze listy rozminęły się. Samotnie czułam się w Mediolanie, więc postanowiłam na kilka tygodni do Paryża wyjechać. Twój list pisany pod San Giorgio już mnie w Mediolanie nie zastał. Więc cóż w tym złego, że wyjechałam? Sama miałam jechać, a Robino mi towarzyszył, zamiast być mu wdzięcznym. Jestem mu bardzo wdzięczny. A jeśli spałam z Robiną, to co? Bardzo by cię to bolało? Dlaczego mnie męczysz? To był tylko żart. Czy sądzisz, że człowiek, który nie ma zaufania do nikogo, może być szczęśliwy? Niekiedy mi się wydaje, że wszyscy ludzie, którzy mnie otaczają, są sworą psów trzymanych przeze mnie na smyczy. Wiem, że nie wyrwą się z moich rąk. Posiadam tyle wiedzy o człowieku, że nikt z nich nie ujdzie mojemu spojrzeniu. Ty się znasz na ludziach? W każdym razie na tyle, by wiedzieć, kiedy oni mnie zdradzają. Nie masz na myśli? Ciebie niestety kocham, dlatego nie jest ważne, jaka jesteś. Widzę Cię bowiem taką, jaką pragnę Ci widzieć. Czy w ten sposób chcesz mi okazać swoją miłość? Pogardę. Masz rację. Jestem na tyle mądra, by być wobec ciebie uległą. Józefino, Nie masz pojęcia, co za rozkosz buntować się przeciw tobie i oszukiwać się. Józefino! Ależ przecież ja ciebie nigdy nie zdradziłam. Tak bardzo chciałabym ci dać dziecko. Czy byłbyś wtedy szczęśliwy? Mam wiele kłopotów. Legiach polskich nieomal doszło do buntu. Z trudem udało mi się uspokoić rozgorączkowane umysły. Cóż ja w tej chwili mogę przyrzec Polakom? Nic. Wygłosiłem do oficerów i żołnierzy orację i wezwałem ich do zachowania dyscypliny. Domagali się ode mnie, bym w Radstadt o Polsce pamiętał. Nie mogę Dąbrowskiego wtajemniczać w moje plany i zamiary, ani tłumaczyć mu moich intencji. Posłuchaj, w przyszłym miesiącu pojadę do Radstadt w celu ratyfikowania pokoju z cesarzem. Ty z Mediolanu pojedziesz do Paryża, gdzie w listopadzie stanę. Dyrektoriat wciąż bruździ. Wprawdzie dyrektorowie francuscy zapowiedzieli, że urządzą uroczysty wjazd do Paryża. Ale niewątpliwie miny będą mieli markotne i niezadowolone. Poślę im na pocieszenie po piersie Cezara. A Brutusa? Dla siebie zachowam. Generale, kapitan Słukowski melduje swoje przybycie. Niech wejdzie. Tak jest. Proszę, zostaw nas. Pan kapitan, może s'il vous plaît. Generale, madame, Przeprowadziliście inspekcję polskich placówek, kapitanie? według ustawy, general. Spokój w obozie polskim panuje? Tak jest, general. Pójdę przygotować się do podróży. Madame. Mam dla was ważne zadanie. Musi być wykonane szybko i sprężyście. Słucham, generale.
Długo zastanawiałem się nad tym, komu mam wykonanie owych zaleceń powierzyć. Do przekonania jednak doszedłem, że tylko wy godni jesteście całkowitego zaufania. Generale? Ja o Polakach pamiętam, ale muszę też i o Francji pamiętać. Nie ma dziś dworu w Europie, na którym emigranci francuscy nie spiskowali przeciw francuskiej republice. Bronię jej przeciw tym, którzy wytężają wszystkie swe siły, by zniszczyć owoce francuskiej rewolucji, a w Wersalu przywrócić panowanie Bourbonów. Upadnie francuska republika, upadnie myśl o wolnej Polsce. Ren. Muszę mieć Ren. Musiałem zapłacić cesarzowi za Ren. Zapłaciłem. Czym? Wenecją. Wenecją? Tak. Ależ to jest niemożliwe. Co chcieliście powiedzieć? Wenecją? Wenecją zapłaciliście za granicą na Renie? Zaskoczyło was moje postanowienie? Wasze postanowienie mną wstrząsnęło. Austriackich Kobens uparcie żąda ode mnie Wenecji. Nie chcę słyszeć o innych warunkach. Przecież nie Kobens, lecz wy, generale, wygraliście kampanię przeciw Austrii. I nie Kobens wam, lecz wy warunki cesarzowi dyktujecie. Są niekiedy takie okoliczności, gdy zwycięzca pragnie stworzyć fikcję, że zwyciężony dyktuje mu warunki. Ależ, generale, tego nie wolno wam czynić. Nie rozumiecie sensu naszych czasów. Dlatego pochopnie moje zamiary oceniacie. Czy nasze czasy żądają, generale, byśmy cesarzowi na łup wolnych ludzi rzucali? Pojedziecie jutro do Wenecji, do generała Campignaca, z tajnym rozkazem natychmiastowej ewakuacji wojsk francuskich z terenu Weneckiej Republiki. Ja? Wy, kapitanie. Generale, przed kilkoma miesiącami nie po to obalałem z ludem Wenecji znienawidzoną Signoryję, by potem cesarz nad Wenetami władzę sprawował, by przywrócone zostały w mieście przywileje optymatów, by arystokracja krwawy odwet na plebejach brała. Jestem żołnierzem rewolucji, generale, ale nie tej, która z Austrią paktuje i ludy wolne posesjonatom w jarzmo oddaje, ale owej rewolucji. Co to znaczy? Dlaczego Wenetów w ręce i katów dajecie? Sułkowski! Dlaczego w paszczę cesarskiego mrocha Wenetów rzucacie? Sułkowski! Wiary dać nie chcę słowom waszym. Czyżby to wszystko, co jeszcze przed chwilą zdawało się być silne i niewzruszone, teraz miało się w próchno rozsypać? Gdy wstąpiłem do armii francuskiej i otrzymałem rozkaz wyjazdu do Italii, przybyłem do was z gorącym pragnieniem służenia w sprawie rewolucji. Krwi mojej nigdy nie szczędziłem. Trud największy na siebie brałem. Nie po to wam to mówię, bo zapłatę się upomnieć. Dobrze bowiem wiecie, że o honor i godności nie dbam i za nic mam pusty splendor zaszczytu. Generale, dzisiaj, gdy słowa wasze słyszę i poczynania wasze widzę, zapytuję siebie z trwogą, czy aby słusznymi drogami kroczę, czy ów trud, który na siebie wziąłem, owocny się okaże. Chcę wam pewną sprawę wyjawić, która was w sedno moich zamiarów wprowadzi. I wyjaśnię wam to, co wam teraz może ciemne i zawiłe się wydaje. Oddając Wenecję Austrii, bronię francuskiej rewolucji. Nie przerywajcie mnie. Różne drogi do Polski prowadzą,
Ale droga ta wbrew pozorom nie prowadzi z Italii do Polski. Prowadzi ona przez wschód. Tam jest klucz do bram Europy. Czy mam teraz walczyć z małym i podłym absolutyzmem austriackich pokraków? Czy też zdławić od samego źródła zarazę, która Francji grozi? W Anglię muszę uderzyć. Dlatego potrzebny jest pokój z Austrią, nawet za cenę Wenecji. Uderzę na Anglię z Egiptu. Zdobędę drogę do Indii. Cały wschód stanie w ogniu rewolucji. Wyzwolę arabskich felachów. A wtedy Anglia padnie, jak podcięty obelisk. A wraz z nią runą pruskie, austriackie i rosyjskie absolutyzmy. I powstanie Polska. Republikańska. Wolna. Republikańska. Wolna. Czyście nie pomyśleli, generale, że los Wenecji jest groźnym ostrzeżeniem dla owych uczcznionych ludów? Mówicie, generale, że Polska powstanie. Wolna i republikańska. Ci, którzy ją lekkomyślnie przegrali, nie mogą więc ubiegać się o łaskę jej odbudowy. Nowe siły przyjść muszą, które swoją krwią i potem okupią niecnotę i obłudę zdrajców. I uczciwymi dłońmi podejmą z ziemi sponiewierany łachman Rzeczypospolitej. Chłopom ziemia musi być dana, a oni sami muszą się poczuć ludźmi wolnymi i współdziałać w tworzeniu ojczyzny, która dotychczas raczej macochą im była niż matką. Czyście nie pomyśleli, generale, że los weneckich plebejów jest groźnym ostrzeżeniem dla polskiego ludu? Kto wam zaufa? Chwila obecna wymaga, bym Wenecję oddał Austrii, gdyż dzięki temu zyskuję swobodę działania przeciw największemu wrogowi Republiki. Obrałem drogę trudną, najtrudniejszą. Walczę o zachowanie owoców francuskiej rewolucji. Dlatego mam prawo żądać od was, byście rozumieli moje intencje i zaufanie mnie darzyli. Sprawę wenecką trzeba dyskretnie załatwić. Nikt wiedzieć nie powinien, dokąd i z czym jedziecie. Rzecz może być załatwiona krótko. Rzecz może być ujawniona dopiero wówczas, gdy Campignac rozpocznie ewakuację miasta. Wierzę w waszą prawość i niezłomność. Jak jechać do Wenecji? Jak jechać? Wśród jej ulic zdawać mi się będzie, że czytam moje potępienie, wypisane na murach palcem ognistym. Każdy kamień, każde uderzenie w fali, każdy powiew wiatru oskarżać mnie będą. O przeniewierstwo, zdradę i kłamstwo. To boli. To jest droga trudna. Pokój z Austrią przekreśla sprawę Polski. Ale nadejdzie taki dzień, kiedy legiony polskie powrócą nad Wisłę. I biało-czerwony sztandar znów dumnie załopocze nad wolną Warszawą. Nadejdzie ten dzień. Kiedy mam jechać? Jutro. Tu jest rozkaz dla generała Campignaca. Z Wenecji udacie się do Mediolanu. Pojedziemy razem do Radstadt, gdzie pokój z Austrią podpiszę. Stamtąd ruszymy do Paryża i przystąpimy natychmiast do opracowania planów egipskiej kampanii.
Wierzę w waszą prawość i niezłomność. Bądźcie dobrej myśli. Żegnam was, kapitanie. Generale, Jestem gotowa do podróży. Jesteś smutny. Miałem burzliwą rozmowę z Sułkowskim. O czym mówiliście? Wysłałem Sułkowskiego z misją, która jest sprzeczna z całym jego życiem. Ale musiałem to uczynić. Dlaczego? Właśnie dlatego, że jest sprzeczna. Dokąd go wysłałeś? Do Wenecji. Po co? Z tajnym rozkazem ewakuacji miasta, które Austrii oddaję. Któż inny mógłby ów rozkaz zawieść, jeśli nie Sułkowski? Niezłomny rewolucjonista, który Olgiś Wenecję od signorii wyzwolił. Sułkowski jest żywą poręką Czego? czystości moich zamiarów. Czy one są naprawdę czyste? Tak. Nasze drogi całkowicie się rozeszły. Ja wiem, czego on chce. On wie, czego ja chcę. Ale tak być musiało. Ty się go boisz. Jesteś śmieszna. Massena, Augereau, cała zgraja kampiniaków, to bandyci, złodzieje, ulicznicy z przedmieść Paryża. Bez czci i wiary, którym wystarczy rzucić tylko kilka tłustych ochłapów, a będą wierni i posłuszni jak psy. Tylko on jeden myśli, czuje i widzi. Piękny jest ten Sułkowski. Czy zauważyłeś, jak bardzo podobny jest do Brutusa? To samo czoło. Te same brwi. Te same usta. Piękne jest jego czoło. Piękne są jego usta. generale? Madam? Wszystko gotowe do podróży. Oddział Widów pojedzie w asyście. Kareta czeka. Jedziemy. Tak jest. Madam? Każcie te rzeźby do karety przynieść. Tak jest. Czy Sułkowski naprawdę jest do niego podobny? Czy ty tego nie widzisz? Mówcie jasno. Do czego zmierza wasza terrora? Mówcie. Ja z wami się chyba już nigdy nie dogadam. Wy Polacy nadajecie się tylko do bohaterskiego umierania na polu walki i to najczęściej za cudze sprawy albo... Wszystko jest jasne, generale. Co jest jasne? Nic nie jest jasne. Nic wam przecież nie powiedziałem. Mówiliśmy o tych, którzy bieg rzeki zmieniają i każą jej płynąć do źródła. Generale, wiadomość o ewakuacji miasta niepokój wśród Wenetów wzbudziła. Polska kompania fizylierów pod dowództwem porucznika Koziorowskiego otrzymała rozkaz zdjęcia koni z fasady kościoła San Marco. Wenetowie zebrani na placu poczęli się burzyć i ściemrać. Wezwaliśmy na pomoc drugą kompanię. Dwóch polskich fizylierów odmówiło posłuszeństwa i nie chciało opuścić kosza, twierdząc, że nie będą strzelać do Wenetów. Fizylierzy zostali aresztowani. Melduję przebieg zajścia i czekam na rozkazy. Co? Bunt? Bunt polskiej kompanii? Prowadzi tutaj buntowników. Prowadzi fizylierów.
Sierżant Wilga z 2 Kompanii 2 Batalionu Fizylierów 1 Legii Polskiej w Italii. Kapral Toporak z 2 Batalionu Fizylierów 1 Legii Polskiej w Italii. Wilga? To Polak? Panie kapitanie, Panie kapitanie, widzę, że znajomi, co? chyba że znajomi, bo z jednej wsi i z jednego pułku. Co się stało, to Polak? Co się stało, Wilga? A litość boską, co się stało? No to panie... Pozwolicie, kapitanie, że ja ich wynagrodzał będę? Skąd wzięliście się w Italii? Uciekli z cesarskiej armii. Do której legii was wcielono? Do lombardzkiej legii. Byli pod Tarabole, Taliament, Gamonią, Tarvisio, Klagenfurtą, Judenburgiem, Gracem. Pod Gamonią oko mi wykuli pludracy w ataku na bajonety. Gdy generał Dąbrowski rozpoczął werbunek, tośmy do Legii Polskiej wstąpili. Po co wstąpiliście do legii? Po co? By obce przywłoki z naszej ziemi wygnać. Ano by się bić. Z kim? Z cesarzem, O co? O co? O wolność. Czyją? naszą, polską, prawdziwą, honorną. I dlatego wstąpiliście do legii. Ino. I dlatego zbuntowaliście się przeciwko waszej komendzie. Do Wenetów mnie chcieli strzelać. Tacy sami oni pokrzywdzeni jak i my. Ich i nas oszukaliście. Obiecywaliście, że do Polski pójdziemy. I co? Pokój robicie z cesarzem, a o Polsce ani widu, ani słychu. Wenetów też okpiliście, boście im gadali, że o wolność się bijecie, a wiadomo, że bijecie się o własne łachy. Kłamstwo jak szydło w worze, niedługo się zatai. Ja z wami umowy nie podpisywałem, że do Polski wrócicie. Młodych miałeś was spędzać. Czemu odmówiłem posłuszeństwa? Gadaj! Cudzą krzywdą nikt się nie zbogaci. Zawdy ona bokiem wylezie. My z krzywdzicielami nie pójdziemy, bo nas samych krzywda źle. Krzywda z krzywdą pójdzie przeciw krzywdzicielom. I tyle. Ja wam ino rzeknę, bez pół świata, bez krzywdy i poniewierkę my do was szli, bo my myśleli, że jak wolność, to wolność. Nasz kapitan poświadczyć to może. To jest francuska rewolucja, gadaliście do nas pod Zelwą. Taka prawdziwa rewolucja, przeciw cesarzom i panom, ekonomom i karbowym, pańszczyźnie i krzywdzie. Tak gadaliście, tak my poszli. A jak my tu przyszli, tak my zmiarkowali, że francuscy co innego gadają, a coś inszego robią. A sprawiedliwości jak nie ma, tak nie ma. Nie, panie kapitanie? Ja wam sprawiedliwość wymierzę. Na stryk pójdziecie. Królnej długości stryk wam skręcę. Zrozumiecie wtedy, co rundek znaczy. Taka wasza sprawiedliwość i jak długi wasz stryk. Wy mnie tu śmiercią nie straszcie. Ja w jej ślepia spozierał nie jeden raz. Ja z nią jestem jak chłop z dziewuchą, a jednej my ziemi obok siebie leżeli. Już tak blisko, że już ono ino była ona i ja i nikt między nami. Milcz! Ja was rozumiem. Ja was dobrze rozumiem. Postąpiliście tak, jak wam sumienie uczynić nakazywało. Nic złego wam się nie stało. Mego! Generale, Jutro z rana, wczesnym rankiem, zwołasz sąd polowy na naradę. Ja sam temu sądowi przewodził będę. Fizylierów do pałacowego lochu zamknąć i straż z Francuzów postawić. Zrozumiałeś, Marino? tak jest. Nie wiadomo, panie kapitanie, kiedy my się znowu obaczyli. Nie wiadomo. Wasze i nasze drogi są długie. Może wy obaczycie Polskę, a nas wromy dziobać będą, a może my ją obaczyli, a wy w cudzej ziemi ostaniecie. Pamiętacie, panie kapitanie,
jak pod San Giorgio nasze chłopaki śpiewali śpiewkę o żołnierzu, co to do Polski szedł i głodem przymierał? Niech ta ten, co przy życiu ostanie, o drugim nie przepomni. I jego krzywdę i bidę i ugniot do Polski poniesie. I niech je tam sieje, bo z takiego siania koniec złym czasom nastanie. Zgoda, panie kapitanie? Zgoda, sierżancie. Ostańcie z Bogiem. Ostańcie. KDSRW. Do kogo? Jestem poseł Wybicki. Przyjechałem z Paryża. Obywatelu pełnomocniku, pamiętam was dobrze. Z walk pod Łamiszynem i Bydgoszczą. Proszę pójść za mną. Zaprowadzę do generała Dąbrowskiego. Dziękuję. Generale? No Entry, nareszcie zjechałeś, Józefie. Chodź, siadaj i mów, co tam słychać w Paryżu, jak tam nasi, diese Zankende Gesellschaft. Panowie oficerowie, oto przybył mój najwierniejszy i najszczególniejszy przyjaciel, poseł Józef Wybicki. Te przeklęte włoskie upały. Żołnierze nasi na ćwiczeniach pocą się jak myszy i klną błękitne niebo. Ale co ja tu zaczynam od narzekania? Lepiej powiedz nam, jaką miałeś drogę. Chociaż droga mi się niezmiernie dłużyła, to właściwie żadnych złych przygód nie miałem. To wprost przeciwnie. Miło było spotkać naszych uradowanych legionistów patrolujących drogi. A co słychać w Paryżu? Z Paryża niestety nie wiozę pomyślnych wieści. Dyrektoriat unika wiązania się ze sprawą polską. A nasza deputacja jest w rozbiciu. Chętnie więc zostawiłem ten skłócony ze sobą światek. Pewno jak to nasi. To się kłócą, to się łączą, rozkażą sobie do oczu. I drodzy Sobonko, ty, nigdy nie mogę wytłumaczyć tego moim kolegom w Dreźnie. Die komische polnische Sitte. Mówiłem im, że gdy dwaj polscy szlachcice spierają się ze sobą, mają zwyczaj łapać kota, a następnie go rozrywać. Masz kłopoty, generale. Któż ich nie ma? Kupa roboty. Organizacja, deputacja, zaopatrzenie, polityka, rekwizycje. No i oczywiście bunty włoskie, ale u nas dodzaj nam na szczęście entuzjazm i spokój. A ja myślałem, że Włosi są szczęśliwi. Chyba byli, ale kiedy minęła pierwsza euforia wyzwolenia, zorientowali się rychło, że wyzwoliciele mogą być równie kłopotliwi jak i najeźdźcy. Przecież ta cała armia francuska żyje tutaj na ich rachunek. Francji to nic nie kosztuje, a wkrótce nawet zacznie na tym zarabiać, gdy tutejsze skarby zaczną do niej wędrować. Ależ to jest grabież w zamian za wolność. To prawda, ale można się tu wiele nauczyć. Błyskawiczne zwycięstwa Bonapartego nad przeważającym wrogiem, zwycięskie bitwy pod Montenotte, Milesimo, Mandovi, Valenza, Lodi, Castiglione, te uderzenia z 35.000 przeciw 70.000 ludzi, rozłożenie Wurmsera, który poszedł na odsiecz Mantui i ledwo uszedł z życiem i niedobitkami swej armii. Miażdżące zwycięstwo pod San Giorgio. Czasem żałuję, że to wszystko odbywało się bez nas, Polaków, i że ja przy tym nie byłem. Jeszcze zdążysz.
Jeszcze nie jedno przeżyjesz, generale. O, Bentley, ale widzieć to z bliska. To jest kompletna improwizacja. Bo widzisz, mój drogi, te niesłychane armie nie mają taborów. Nie wloką się żółwim krokiem. Walczą bez tego całego Majdanu, który opóźnia marsz. To jest blitzkrieg. Bonaparte jest całkowicie niezależny w terenie i niezależny od dyrektoriatu. Robi co chce. Paktuje z kim chce. W Antrejkach tłoczą się książęta włoscy i na wyścigi użyczają mu swoje usługi. Jemu, rewolucjoniście. Czy on jest rewolucjonistą? W dziedzinie armii na pewno. On nam pokazał, jak trzeba zwyciężać. Pokazał, jak trzeba zwyciężać. Pokazał nam to Bonaparte. Tak, dał nam przykład. O czym dumasz? Ach nic, tak mi się coś tam tylko zmyśliło. Wiozę właśnie z Paryża jego przemówienie, które wygłosił do żołnierzy o rozgromieniu Austriaków i sforsowaniu Alp. Oto one. Żołnierze, w 15 dniach odnieśliście 6 zwycięstw. Pozbawieni wszystkiego, spełniliście wszystko. Wygraliście bitwy bez armat. Przeszliście rzeki bez mostów. Zrobiliście pośpieszne pochody bez butów. Biwakowaliście bez wódki, a często nawet bez chleba. Tylko falangi republikańskie, tylko żołnierze wolności są zdolni znieść to, co byście znieśli. Wszyscy za nim idą. Jest zwycięskim wodzem. A on wszędzie znajduje to, czego potrzebuje. Pojmujesz, za to płaci miejscowa ludność. Rekwizycje, pacyfikacje, und so weiter. Ludzie się buntują, pytają za broń. My to piwo musimy pić i robić porządek. Rekwizycje, pacyfikacje. Ale musimy się sprawdzić, żeby na coś lepszego zasłużyć. I zasłużymy, daj Boże. Myślisz może o kosztach, o honorze. To trudny problem. Nie myśmy zajęli Lombardię, wyzwolili. Jakby nie było, rewolucyjne wojska francuskie przyniosły jakieś wyzwolenie i wiew nowej sprawiedliwości społecznej. W Wenecji otwarły więzienia i wypuściły więźniów politycznych. Ujawniono także niebywałe zbrodnie, terror inkwizycji i policji weneckiej. Na gmachu więzienia wyryto napis, że od maja 1797 roku zaczęła się dla nich wolność. Podobno w imieniu Bonapartego załatwiał to nas Suchowski. No i niestety na tym już się sparzył, bo wyzwolony lud już szemrze. Sytuacja jest dość napięta. Niedawno w kwietniu Włosi wyrżnęli 500 Francuzów w Weronie. Wyrżnęli wyzwolicieli. Podobno 400 wyrżnięto w łóżkach szpitalnych. Pięknie, nie? Dlatego my tu jesteśmy. Aby nie wyżynano nikogo. Nigdzie. My też tego nie robimy. Jest większość żołnierzy naszych legii to chłopi, którzy zostali siłą wcieleni do armii w zaborze austriackim. Uciekli do nas, albo też razem z Kosińskim wyłowiłem ich z obozów wienieckich. Ci chłopi, jak tylko mają wolny czas, to pomagają chłopom boskim przy żniwach. Chłop zawsze zrozumie chłopa. No i tak jest nas tu lubią. I nie mamy zbytnich kłopotów. No cóż, ludzie wolni są braćmi. Gli uomini liberi sono fratelli.
Nasi wzięli to sobie do serca. Noszą tą dewizę na kapoletach. Oni zaczęli zupełnie inaczej myśleć, rozumiesz? Ostatecznie zetknęli się blisko ze swymi francuskimi kamratami, a ci do dziś wierzą w ideały rewolucji. To ważne. Legiony to nowa armia. To będzie armia naprawdę nowych ludzi. To armia, jakiej potrzebuje Polska, o jakiej może marzył Kościuszko. I czy nasze plany udadzą się, czy nie, to ważny jest sam fakt, że tu jesteśmy, Że żyjemy. że żyjemy po nowemu. I to już jest jakimś osiągnięciem i zalążkiem zwycięstwa. Ale myślisz chyba, generale, o marszu na północ, do Polski. Oczywiście! Pokój Bonapartego z Austrią to tylko preliminaria wstępne. To moim zdaniem gra polityczna. Ja też myślę podobnie. Bonaparte chce sobie kupić naród francuski za pokój. Rzuca karty. Ale potem zagra inaczej. Dlatego też musimy być w pogotowiu i robić swoje. A potem przez Wiedeń lub Budapeszt, albo przez Dalmację i Wołoszczyznę do kraju. Jak tylko się zbliżymy, w Polsce wybuchnie powstanie. Ale deputacja zechce przechwycić władzę. Może się dogadamy. Najważniejsza jest Polska. A poza tym mamy legiony. A legiony rosną i myślą inaczej niż panowie radni. Dotąd robią wszystko, aby przejąć władzę. Ale do tego nie dopuścimy. Józefie, o co tam nucą w Paryżu? Śpiewki zwykle coś wróżą. Czasem wróżą. Ale dominuje raczej nowa moda. Jazzu i walca. Posłuchaj jednej z nich. Ach, pauvre peuple, adieu le siècle d'or. Ludu biedny, pożegnaj wiek złoty. Czeka cię głód i nędza. Minął 10. Termidora, dzień, w którym zgładzono Robespiera. Das ist ja ale Robespierre. To chyba jakaś piosenka z kręgu Wabecha, co? Ach nie, to tylko jedna z wielu tych żałobnych pieśni rewolucyjnych. Jak ona brzmi? Ach, pauvre peuple, adieu le siècle d'or, d'autant plus que jeune misère. To naprawdę niewesołe, to tak jak nasze. Nie ma chleba, nie ma słomy, nie ma słomy, rozdziobią nas kruki wrony, kruki wrony. Tfu. A psaurot, die Krähen schreien, kruki wrony, że też nic innego nie mamy do śpiewania. No, a co tu śpiewają nasi żołnierze? Albo pobożne pieśni, albo sprośne śpiewki. Na ogół jednak albo czasem w marszu lub w koszarach, jak czasem sobie popiją, zawodzą to nieszczęsne. Idzie żołnierz borem lasem, przymierają z głodu czasem. Unheimlich! Żołnierze nie mogą śpiewać. Jak armia może zwyciężyć z tak kulawą pieśnią? Jeszcze na razie nie zwyciężyła, ale Donnerwetter przecież będzie zwycięża. Na pewno. Żołnierze nie mogą śpiewać, jakby szli za trumną. Pieśń musi ludzi nieść, jak na skrzydłach. Przecież jeszcze żyjemy. A póki my żyjemy... Co ci jest? Ach, nic, tak mi się coś tam tylko szamocze. Niby przypomnieć by chciało. O widzisz, mój miły druhu, to jest ważne. Jak francuskie wiarusy rykną swoją marsyliankę, to Austriakom lecą czapki z głów.
A my co? Kruki, wrony, die Krähen schreien. A przecież pieśni Bogorodice nie będziemy śpiewali. To było dobre dla wojów Jagieły, a nie dla szybkich dywizji rewolucji. No bo jakby nie było, to jest rewolucja. Wydaje ci się to takie ważne. Wszystko jest ważne. Niczego nie można zaniedbać, co mobilizuje i pomnaża siły. Czasem nawet nie wiadomo, co jest mocniejsze. Pieśń czy armata. Nie żartuj, mój miły z muzyki. Mam do niej słabość. Mówię poważnie. Mein Gott. Niektórzy mówią, że wojsko bez własnej piosenki jest jak żołnierz bez gorzałki. Powiem więcej. Gdy byłem w Berlinie, opowiadał mi naoczny świadek, adiutant księcia Brunszwiku. Prusacy i Austriacy, pewni zwycięstwa, szli niepowstrzymanie na Paryż. Gdy jeden z pułków francuskich pod generałem Kellermanem stanął walny, a generał zobaczył, że Prusacy nadchodzą, wówczas uszykował swoje pułki, swoją piechotę w ścisłe kolumny, rozkazał zaprzestać ognia, a następnie pozwalał zbliżyć się wrogowi. Potem, zatknąwszy kapelusz na swojej szpadzie, wrzasnął: Allons, enfants de la patrie! Obdartusy rewolucji podchwyciły pieśń. Buchnęła marsyljanka. Odrony citoyen, formez vos bataillons. Jakby skład amunicji. Wyleciał w powietrze. Brunęli na wroga. A potem poprawiono kanonadą. Słynna kanonada z podwalny. Ocaliła rewolucję. Właśnie. Ten pruski adiutant powiedział mi pod słowem honoru, że nie kanonada zmusiła Prusaków do odwrotu. A co? Choroby zakaźne? Urzin! Ten adiutant powiedział mi expressis verbis. Marsylianka, ta pieśń z piekła rodem, która dreszczem strachu paraliżowała pruskie pułki, a Francuzów wniosła jak wiatr. Zaczarowana pieśń. Nie kanonada, ale czar. Rozumiesz, Aca? To znamienne w rzeczy samej. No i cóż? Moje czcigodne ciało Rzeczpospolitej? Spróbujesz? Gdzieżbym dał radę? To musiałaby być wielka rzecz. A czy nas na to stać? Zresztą, czy mi się kiedykolwiek coś w życiu udało? No, sam powiedz, generale. Nie przesadzaj, cny pośle Saperlo. Nie ja ci będę komplementa prawił, ani wyliczał twoje zasługi dla Rzeczpospolitej. Historia to oceni. A teraz pomyśl o pieśni. Rozdzielona
pozwólcie, że wzniosę toast. Za naszego generała! Viva! Wiara! Wiara! Nie żyje, niechaj żyje, niechaj żyje nam. Nie żyje, nie żyje, nie żyje nam. Niech żyje, niechaj żyje, niechaj żyje nam. Niech żyje, niech żyje, niech żyje nam. Do dna! Viva, do dna! Majstrostwo! To naprawdę za dużo! A teraz za powrót zwycięski! Viva! Wiara! Wiara! A kto chce rozkoszy użyć, a kto chce rozkoszy użyć, jego wojska idzie służyć, jego wojska idzie służyć. Tam rozkoszy on użyje, tam rozkoszy on użyje, łez jak wody się napije, łez jak wody się napije. Jak ludu przymierzają, jak ludu przymierzają, pijem plecy odkładają, pijem plecy odkładają. A teraz za generała Anse! Niech żyje Łagodę! Nie żyje! Nie żyje! Niech żyje wolność, równość i braterstwo! Nie żyje! Nie żyje! Witaj Mario, Mariuszenko, przyjdź naszej polskiej krainie, uczciwy Ciebie piosenką, która całej Polsce słynie. Witaj maj, 3 maj, u Polaków głowi raj. Witaj maj, 3 maj, u Polaków głowi raj. A teraz zalecione Polaka della Lombardia! Hejla! 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 Niech żyją nasi chłopcy! Niech żyją! Niech żyją! I za nasze dziewczyny! Nie żyją! Nie żyją! I za nasze matki! Nie żyją! Nie żyją! Dziewczę zdrowe, ojciec na mnie woła. Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. I choć przyjdzie ścigać jak najdalej droga, nigdy nie zapomnę, ile sercu droga. Po co dał zawodu i do serca bicie, winien miłość, a ojczyźnie życie.
Pamiętaj, żeś walka szyta za kraj walka, niepodległość Polski to twoja rywalka. Pamiętaj, żeś walka szyta za kraj walka, niepodległość Polski to twoja Panie i panowie, mamy wśród nas pułkownika Konfederacji Barskiej, pana Józefa Wybickiego. Zaśpiewajmy na jego cześć ulubioną melodię Konfederacji. Słańce serce pobudkę wija, strzelaj modlitwę na Pan Maryję. O Maryi, jesteś w momencie, nad nią mocniejszej świat nic nie będzie. O Maryi, jesteś w momencie, nad nią mocniejszej świat nic nie będzie. Już starszy biją zamkną fortecę, idź do kwatery wojska człowiecze. Pan ci należy, Pan idzie każą, bo jak nie pójdzie, zrangi wymarzą. Pan ci należy, Pan idzie każą, bo jak nie pójdzie, zrangi wymarzą. A przy ostatnim życia momencie, wyznańce Panny, bądź ręki będzie. I żebyś poszedł za przejmem swoim, z błogosławieństwem Maryi Twoim. I żebyś poszedł za przejmem swoim, z błogosławieństwem Maryi Twoim. No!
Za tę, która nie umarła. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy. Marsz, marsz Dąbrowski do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączę się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. To jasne, panowie, i prosto na północ, potem na zachód, przez Wisłę i Wartę dojdziemy do Polski. Tak jest, dojdziemy. Co za przeciwna wizja. Droga do Polski przez Wisłę i Wartę. Na zachód. Panie i panowie, oto nasz poseł Wybicki z Warszawy. Niech żyje poseł Wybicki. Niech żyje! Niech żyje! Przemawia nam do serca ten wasz wiersz. Godzien jest stać się hymnem polskich legionów. Dawno już nie małem się pióra. Nie wiem, czy wiersz ten godzien jest być hymnem. Ale śpiewany na melodię Mazura, którego słyszałem w Bielsku na Podlasiu, może stanie się żołnierską pieśnią. Silencio, cisza. Poseł Wybicki ma wiersz. Słuchamy. Słuchamy. Obywatele, rodacy, każdy wasz toast to złoto. Piłem razem z wami, bom sercem z wami. Posłuchajcie proszę, co opowiem dalej. Drodzy rodacy, wspomnijmy naszego naczelnika, który wzbawił oręż Polski na polach racławickich. Oto teraz właśnie przyjeżdża z Ameryki do Paryża. Kościuszko! Wiwat Kościuszko! Wiwat! Zaproponowałem mu przewodzenie walczącym o wolność Polski. Brawo! Kościuszko mógłby uśmierzyć baśnie i zjednoczyć wszystkich pod wspólnym sztandarem w kraju i na obczyźnie. Właśnie otrzymałem list od Kościuszki, który trzymam przy sobie jak relikwię. Kościuszko nie jest jeszcze gotowy do objęcia naczelnego dowództwa, ale zapewnia w swym liście o chęci służenia radą i pomocą, gdzie to tylko możliwe. Pisze: pozwól, bym cię prosił, abyś dla ugruntowania w żołnierzach zapału obywatelskiego i cnoty zatrudnić się chciał wpajaniem w umysły zadań moralnych i ożywiał je nadzieją widzenia Polski niepodległej i prawdziwie wolnej Rzeczypospolitej. Znasz, ile entuzjazmu może pieśń wpoić w duszę ludzi, co dyszą za wolnością. I chciej to pomiędzy współziomkami pomnażać. Zdrowie, przyjaźń, Kościuszko! A, to i naczelnik słyszał już o naszych legionowych pieśniach, skoro zachęca do tworzenia nowych. Kościuszko najlepiej wiedział, jak wiele zapału można wykrzesać z żołnierskich serc, gdy się do nich trafi przyjaznym słowem.
miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy pełna niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydała, szablą odbijemy. Nasz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Nasz Dąbrowski, niech żyje 100 lat! 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dziękuję. Dziękuję. Das Ewig Polnische. Dziękuję z całego serca. Panie pośle, niech mi będzie wolno wspomnieć naszych braci z pierwszej Legii, którzy polegli pod Trebią w krwawej bitwie z wojskami rosyjskimi. Pierwsza Legia walczyła z furią budzącą podziw Francuzów. Straciła 1500 ludzi, gdy Polacy kryli cofające się szczątki armii McDonalda. W następnej bitwie pod Bosko nasza Legia wzbudzała podziw u nieprzyjaciół. Zdobyliśmy armaty wroga, ale ja sam omal życiem nie przypłaciłem. Uderzony prosto w pierś kulą karabinową, tej książce zawdzięczam swoje życie. Utkwiła w niej kula. To wojna 30-letnia poety Schillera, którą
czytałem na krótko przed bitwą i przypadkiem włożyłem zanadrze. To prezent od posła Wilickiego. Rodacy, przyszłość macie wielką i świetną, ale liczcie tylko na swoje własne siły. Budujcie na swojej własnej sile. Tylko siłą odbierzemy, co nam obca moc wydarła. A teraz wznoszę toast za wszystkich, którzy walczą o wolność naszej ojczyzny. Jako że wkrótce pomaszerujemy do Motta nad Liwencją, aby dołączyć do oddziałów maszerujących na wroga. Radość w całym korpusie jest niezmierna. Niech żyje Polska! Niech żyje wolność! Niech żyją wszystkie stany! Niech żyją! Niech żyją! E viva la Polonia! E tutti i Polaki! La Polonia non è morta! Finché noi viviamo! Tak! Dopóki żyjemy, szablami weźmiemy to nasze! Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy! Polacy! Do broni! Do broni! Aux armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons, marchons, et avec Dieu, avec vélotion. Jak Czarnecki do Poznania wracał się przez morze, a ojczyzny ratowania po szwedzkim rozbiorze. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Aux armes citoyennes, formez vos bataillons. Marsz, marsz Dąbrowski, marszons włoskiej do Polski. Et avec Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy ją przypałasza. Hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Aux armes citoyennes, formez vos bataillons. Marsz, marsz Dąbrowski, marszons włoskiej do Polski. Et avec vélotion. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, bo no nasi biją paramany. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Aux armes citoyennes, formez vos bataillons. Marsz, marsz Dąbrowski, marszons włoskiej do Polski. Et avec vélotion. Na to wszystkich jedne głosy dosyć tej niewoli. Mam rad sławickie kozy, Kościuszkę Bóg pozwoli. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się